Pozdrawiamy Was 16 stycznia, czy tam 17, nie wiem, to czas leci tak wolno i wspaniale w takim doborowym towarzystwie. Jesteśmy z Velninho u Vicente na takim cudownym polu testowym, Test Garden. España, Test Garden España. I są tu obiekty. Pierwszy jest miejscówka, która jest powodna, jest stara miejscówka. I na tej miejscówce są zakopane obiekty typu depozyty na dobrych głębokościach, a też monety ziemskie. Przejdziemy sobie teraz Po drugiej stronie pola testowego, po drugiej linii pola testowego. ale zaczniemy od skarbów, tak? Od depozytów. Zaczniemy od skarbów. I to z takim wykrywaczem, który w naszych warunkach, na naszym polu testowym nie udało się uniwersalnie ustawić. Oczywiście można było go dostosować albo do drobnych, albo do grubych i tak dalej celi. Całego pola nie zaliczył jakoś super, ale za to... Zaliczył pierwszą linię pola testowego, zaliczył całkiem dobrze. Szczególnie wykrył na programu 3D, wykrył wszystkie depozyty, ale wykrył i monety ziemskie 10, 11, 12. Miał problem z maskowanymi przede wszystkim. A jedyny problem jest, jak są pełne cele zamaskowane, ale znaczy umie odmaskować też cele, które są pełnych policjach żelaza. To znaczy pewne odmaskuje, pewnie nie. Ale co poziomu głębokości i czułości na testewkę na drobne cele, a też czułości na depozyty nie jest problem. Okej. O ustawieniach kiedyś Wam powiemy, albo... Jest to program 5 DEP, DL. Nastawy są robione, umiarkowane po ten typ terenu. Są to hodroki, a ustawione do powiedzmy znośności, że przy detekcji jest stabilny ten detektor, a przy tym umie wykrywać z identyfikacją z WDI i z hodografem, z grafem na hodografu cele, które możemy powiedzieć, że są głębokie obiekty też. Można powiedzieć, że pokonał Manticora, Deusa, Wszystkie top nawet detektory, Lorenza chyba, nie? wszystkie top detektory po prostu na typy terenu. Dokładnie, i na mówimy tutaj o tym miejscu. Nie? Przekracza i bardzo daleko. Tu mamy cel numer 1, tak? Będziesz Numer mówił, jest jakie to są. Cel, puszka od Coca-Coli na plasko na 85 cm. Cel kontrolujemy zawsze z dwóch stron. Nie będziecie widzieć zbyt dużo na wyświetlaczu, bo ja wiem, że macie zimno, macie śnieg, a tu jest mocne słońce. Niestety cień. Musi być gorąco. Tak. Okej, idziemy dalej. Idziemy na dalszym obiektu testowemu. Idę, słyszycie, że jest w miarę stabilnie. Cel numer 1, tak? Jest olów. Manticore go nie pokazał, z tego co pamiętam. Olów na dysk, 8 cm dysk diametru na 60 cm głębokości. Przejdziemy z dwóch stron ten obiekt, bo... Powiem Ci, El Niño, ja się oduczyłem sprawdzać cele z dwóch stron, bo czasami mijałem dobre cele. Bywa tak, że jest zamaskowany z jednej strony, z jednej wygląda zajebiście, z drugiej jest problem, no i zostawiasz to, a jak zacząłem to weryfikować po stworzeniu pola testowego, okazało się, że jednak gubiłem sporo dobrych celi. Czasami lepiej kopnąć trochę więcej żelaza i sprawdzić, czy podkopać, czy się poprawi, nie? Dlatego obchodzenie to jest takie 100% potwierdzenie, ale to, że jeżeli z jednej strony damy żelazo, a z drugiej kolor, to nie znaczy, że mamy nie kopać, tak? Dlatego spędzam dużo czasu, powiedzmy, testowaniu detektorów różnych. Jestem testerem pewnej marki detektorów, Rutusa. I mój system testowania na podobnych miejscówkach, które są dużo więcej żelaza mają, jest kontrola obiektu z 3-4 kierunków. I potem decyduję i kopię te obiekty w ramach testów. Dla Ciebie genialne było, gdyby Arek przygotował taki software, który nagrywa naturalnie ten sygnał, nie? To by mogło zrobić powiedzmy każdy detektor. Ja wiem, tylko że wtedy można by było zrobić z siebie taką sztuczną inteligencję w tym wykrywaczu, nawet nie sztuczną, naturalną. I gdybyś jeszcze opisał, że o tej godzinie taki cel był na takiej głębokości. W sumie to robię, bo w sumie każdy sygnał w detekcji, na testowej detekcji
nagrywam przed wykopaniem sygnalizację i obiekt po wykopaniu. I podczas No, tylko i wyobraź czasami, wyobraź i sobie, czasami że gdyby do tego dołożyć zapis na jakiejś karcie pamięci, czy tam w detektorze, bo jakąś pamięć pewnie będzie miał. I jeżeli Arek mógłby obejrzeć, jak ten cel się zachowuje faktycznie w danym gruncie, no to można by było stworzyć wykrywacz idealny, nie? można z tego powiedzmy wyczaić, zidentyfikować dużo więcej informacji, jak i normalny detektorysta na normalnym detektorze powiedzmy umie wydetekować, nie? Tak, no to nie jest dla każdego, bo większość ludzi korzysta, 95% korzysta z tego, co... No ja też byłem testerem jednej marki, nawet nie jednej, tylko kilku, co wspólnie gdzieś się wypracowało, bo to są grube analizy, to jest masa zapisek, to Dużo czasu spędzanym w terenie Tak. na różne testowanie, a każda moja detekcja powiedzmy jest testem. Czy można powiedzieć, że po powstaniu pola testowego Top Digging zmienił się świat wykrywaczy, że już się nie da wcisnąć? Myślę, że pole Top Digging pokazało jedno z poli dobrych pól testowych Top Digging i każde pole testowe ma pewne zależności terenowe. Dokładnie, ale to był początek, właściwie pierwsze pole, no to tam było mocnego sygnału, lano było troszeczkę inne. Później w Stanach Zjednoczonych było pole Calabasha, tak? Powiedzmy... Ja na Detektivalu w 19 roku obejrzałem pole Minelaba. Minelab też ma swoje pole w tym i powiedzmy to, co zobaczyłem i to, co doświadczyłem w terenie, stwierdziłem, że przyniosę na moje pole testowe. Myślę, że też jedno z dobrych pól testowych jest też pole Primka. Tak, to jest wysoka mineralizacja. Tam Jest to można... ma więcej poli, ale po prostu konkluzją pole Top Digging też robi dużą robotę. Ale wiesz o co mi chodziło? Bardzo, żeby nie wnikać w to wszystko, chodzi o to, że producenci wykrywaczy już nie mają tak prosto. Że zrobią wykrywacz na niskiej reaktywności, pokombinują coś z gruntem i będziesz kopał, będzie pokazywało wszystko głębokie cele i tak dalej. Tego się już nie da zrobić. Powiedzmy, wszystko jest podatne do miejscówki i w pole testowego na jakie miejscówki jest zrobione. No tak, ale jest Jack the Templar, jest Calabash i wszędzie się pokazuje, że jednak ta reaktywność na polach testowych, które powiedzmy imitują albo są na starych miejscach, i jest tam dużo żelaza, keramiki i różnego kamienia, powiedzmy, bazaltu, a innych kamieni, które są mineralizowane do pewnej wartości. Po prostu te pole testowe pokazuje jedną sprawę, że niskie frekwencje się tam po prostu nie przebijają przez to. Niska frekwencja i niska reaktywność, bo nie zdąży wrócić. Na wyższej frekwencji i reaktywność musi być dopracowana do tego, jakby użyć tam najniższą możliwą reaktywność, tak, żeby detektor tam stabilnie i efektywnie ale to nie pracował. jest z reguły filtr 1, tylko to jest z reguły film 3, 4, powiedzmy 5. 3, 4, 5. Jak trzeba lepszą separację, może być 5, żeby się uzyskało na lepsze rezultaty. Ale pamiętasz, co się wydarzyło w Manticore, kiedy przez ceramikę się przebijał? Przy dobrze otwartym ferrozyliciie. Robiliśmy testy na keramiki tu z Hiszpanii, boks keramiką w grubości 10 cm. Jeden z moich testowanych narzędzi, powiedzmy na identyfikacji sprawności detekcji detektorów i pokazało się, że powiedzmy Manticore potrzeba dostosować reaktywność aż na poziom 7, żeby się umiał przebić przez taki materiał. Do tego ferrous limit otwarty w odpowiednim miejscu. Jasne. I dokładnie to samo było w Equinoxie 900C Prymka, gdzie dopiero jak pokazałem mu wtedy, żeby zszedł na 0 z ferrous limit, zaczęło pokazywać to, pamiętasz? Rozumiem. Sytuację. I to wtedy działa bardzo, bardzo fajnie. Nie możemy ograniczać, nie możemy włączać stabilizatorów w takich terenach. Ja wiem, że to brzmi może irracjonalnie, ale tutaj w Hiszpanii, jakbyście zobaczyli, ile jest ceramiki na polu i grubej, z potężnych amfor na wino, tego tutaj jest mnóstwo. Tu faktycznie są miejsca, że ceramiki jest tak na ziemi, jak tutaj kamieni. Nie? Ten poziom keramiki, to powiedzmy tu jest poziom 5 z 10, z nivelu od 0 do 10 powiedzmy. I do tego zasolona gleba, nie? I teren jest bardzo konduktywny i dlatego tu się sprawdzają detektory, które są konstruowane pod tak konduktywny teren. Tu nie idzie Ciekawe, tylko o to, co Ruscy mieli na myśli tworząc Akę, nie? Że tak dobrze wyszło. Rusy testują swoje detektory na terenie też Krymu, gdzie jest zasolony i mineralizowany teren. To Bardzo znaczy, zasolony i mineralizowany. podobny teren może jak tego typu i tu się te detektory powiedzmy na tych terenach Żałuję, że nie wzięliśmy super Golden Maska, sprawdzają. nie? Ciekawe. Bułgaria, no może nie Bułgaria podobny by może teren, ale pokazała możliwości też. tylko te hodroki, które tu Chcę występują. powiedzieć, że tu detektory powiedzmy detekują powiedzmy monety, mamy
linię pola testowego po drugiej stronie typu moderny monet 10 eurocent i 50 i tu jest detekowany 10 eurocent do głębokości maksymalnie 22 cm, a 50 eurocent do głębokości maksymalnie 30 cm. Ale problem, większy problem to zaczyna być, wszystkie topowe detektory to pokazują do takiej głębokości, ale większy problem zaczyna jak się detekują monety więcej konduktywne i innego typu i też depozyty, głęboko zakopane obiekty. I tu już moderne detektory Nie przebijają się. dużo tracą na możliwościach. AK tu jest numer 1 w detekcji. Co wam zaraz pokażemy. detektorach. Tutaj była ta nie, ołów, tak? Tu jest ołów. Hej. Nie chcę uderzyć tą cewką. Ten ołów jest bardzo trudny cel. Tak, większość wykrywaczy go nie pokazywała. Tam Lorenz, bo Lorenza też testowaliśmy dzisiaj. Sygnał do żelaza. No, nie widzę celi, Tu ale jest to... puszka z Coca-Coli na 110 cm. Lorenz nie pierdnął, przepraszam. Nic nie pokazał, nie? A tutaj chcę to dać. Jest sygnał, ale powiedzmy nieprawidłowy sygnał. Dojdziemy do pierwszego depozytu na głębokości 50 cm. W 2 kanałach pięknie słychać, nie? I cewka jest z 5 cm, teraz z 10 nad ziemią. Widzicie po tym cieniu, jak się zwiększa. Skontrolujemy sygnał z dwóch stron, czy jest to prawidłowy sygnał. Tutaj jeszcze mocniejszy sygnał. No ID jest ok. To jest garnek z dość dużymi celami. Ten garnek, pierwszy jeszcze raz przypomnij, na jakiej głębokości był? Garnek 50 cm. To jest najniższe niewiele depozytu Okej. tutaj. Dobra. No idziemy dalej. Detektor, jak widzicie, pracuje stabilnie. Bardzo stabilnie. To specjalnie są takie wnęki porobione, że wykrywacz z wyciągniętym gruntem dawałby tu już sygnał. A on jest bardzo stabilny. Nawet uderzając dość mocno nie jest najgorzej, nie? To jest optymalizowane tak, żeby po prostu... Tu mamy depozyt na 65 cm. Słyszalny z 2 kanałów bez problemu, nie? Ma być detekowany z dwóch stron kierunku zamiatania. Tym sobie potwierdzimy, że to nie jest powiedzmy żelazo, które fałszuje z jednej strony, a z drugiej strony falszuje. Ale pamiętajcie, i tak się kopie nawet jak z jednej strony I bije. VDI cela zawsze pokazuje na VDI celów obie frekwencje i hodograf. Dobrze, tutaj mamy taką dziurę troszeczkę, która nie daje sygnału. Tutaj jest jakiś cel, ale to Na boku tej dziury jest pewny obiekt Tak. drobny. teraz będzie cel numer 4. To jest depozyt na... Depozyt na 75 albo 80 cm. Jest to Jest piknięcie... to końcówka u zasięgu. Sygnał jest detekowany. Ale przy tak cichym detektorze, spokojnym, da się to zrobić jeszcze. Pracujemy bez słuchawek. Tak. Teraz przejdziemy na dalszy Cel numer 5 będzie, tak? cel numer 5 tutaj. To jest depozyt na 90 cm. Przygłaskamy i w jedną stronę chcę dać. Ale z drugiej strony Żałuję, że nie wzięliśmy GPX-a, nie? limit tego detektoru powiedzmy jest na tych 75-80 cm. Ale przypomnijmy, jak trudnym terenie, gdzie... Ale popatrzymy na frekwencję ustępki 7 i 60 kHz. Na stawku 9 na 12. Mhm. I jak pracuję na programie typu DEP, program jest i na stałe programu są To pokaż jeszcze, czy ja... O, będzie widać teraz dobrze ekran. gain na 15 z 27, szybkość na 4, czułość detektora jest na 15, czułość na bardzo drobne obiekty na 16 i czułość statyka na 14.
To są bardzo umiarkowane nastawy robione pod dużo trudniejszy typ terenu. No I jest to najlepszy wykrywacz VLF, który tutaj w tym momencie na tym polu testowym i w terenie obok działa, bo Wicenty, który jest tam niedaleko, załatwia jakieś sprawy służbowe, używa na co dzień tego wykrywacza. Oprócz tego ma Deusa 2, Manticora, Spectre White'a, ma chyba 11 wykrywaczy. Ma dużo więcej detektorów. Był czas, że chodził codziennie, teraz gdzieś tak 3 razy w tygodniu. Więc no jest doświadczonym poszukiwaczem, który ponad 20 lat chyba. W sumie jego detekuje od 30 lat już. O. Z tym, że miał przerwę, jeden czas miał większą przerwę, ale powrócił do detekcji i ma dużo lat za sobą już. Co jest ciekawe, jest to człowiek, który bada możliwości detektorów. Nie trzyma tylko powiedzmy Tak. jeden detektor i już je kuma na to, który jest lepszy, nie? I lepszy. No i I właśnie i stabilnie 3-4 pracuje lata na terenie. temu doszedł do tego, że ten detektor działa bardzo dobrze, aczkolwiek pierwszą osobą był już nieżyjący kolega właśnie. Był kolega Passadete, który miał detektor i Vincente sobie też kupił, a byli tu też testować, to wiedzieli, że ten teren bardzo dobre współpracuje z tym detektorem, bo to jest konduktywny teren i te detektory mają dużo, 25 i nawet czasami 50% większe wyniki głębokościowe jak ostatnie detektory na tym typu terenu. A u nas nie do końca doceniana, bo trzeba ją rozpracować, nie? Ale trzeba było się dostosować do jednego typu, nie? Jest jedna sprawa tu. Możliwości detektora tu się mienią też typem cewki. Ta cewka pracuje na 7,60 kHz, ale jak widzicie 7 kHz i druga frekwencja też jeszcze umie detekować te cele i damy co pokazuje na ekranie, bo jest tam sygnał grafu ze sygnałów i po prostu detektory robione pod możliwości głębokiej detekcji ma to specjalne programy. Te specjalne programy umożliwiają bardzo dobre zasięgi po prostu. Co chcę powiedzieć, że detektor nie jest tylko specjalistą na duże, większe obiekty, ale też specjalistą na bardzo drobne obiekty. Z tym, że na tych głębokich programach powiedzmy nie będzie... Specjalistą w tym El Niño jest Gold Monster. Gold Monster jest na super drobne obiekty, ekstra drobne A obiekty. El Niño może podejdźmy jeszcze na te rzymskie sestercje czy asy, to były sestercje, tak? Możemy pojechać na zonę monet rzymskich. I to jest, te kilka monet wam jeszcze pokażemy i jedziemy jeść. Nie wiem czy wiecie, ale tu się cały czas je. Non stop się je. Bo kwalita Je i pije. jedzenia bardzo wysoka, Tak. kwalita picia, napojów jest bardzo wysoka i kwalita powiedzmy Dziewczyn. restaurantów i personelu jest bardzo, bardzo wysoka. Tak jest. To wszystko jest Czuje przy się jak plus. w domu człowiek tutaj, nie? Ja jestem jak tutaj w moim drugim domu. Bierzemy Hiszpanię jak mój drugi dom, a ja spędzam tu w sumie pół roku z całego roku. Pół roku na Słowacji i pół roku w Hiszpanii. I zaczynamy na pewnym obiektu, tu jest garnek. Tu jest garnek na 110 cm, brązowy garnek, diametru 12 cm. Trudny cel. Trudny cel dla tej cewki. Ale ta większa pokazała. Ale to... Dochodzimy sestercjów na 40 cm. Bez najmniejszego problemu. Sestercja to jest bardzo duża moneta, ale gdybyście widzieli etraka, nie etraka, tylko Szczególnie Manticore. tu jest sygnał 88-98, a hodograf jest, dwa hodografy są na pewnej linii jako wysoki konduktor. Sila sygnału 0,1 i 10 pokazuje to, Że bardzo głębokie, tak? że obiekty są bardzo głębokie. Idziemy na... Jasne, są to te żelaza umieszczone. Dochodzimy do sestercji na 45 cm. Z tej strony jest gorzej wykrywalni. Z
więcej, buzi lepiej. Mhm. To jest Sestercius na 45 cm, fotograf. Sygnalnie na wysoki konduktor. Moc sygnału bardzo słaba, znaczy głęboki obiekt. I detektor jest stabilny, to jest ważne w terenie. Dochodzimy do cela Sestercius na 47 cm. Też ją chcę dać i daję. Jest taka, powiedzmy, taki wyjątek z prawidła, że Sestercius na 45 cm jest dużo trudniej detekowany jak Sestercius na 47 cm. To zawaliśmy w testowaniu różnych detektorów. Dochodzimy do ostatniego sestercja, który na głębokości 50 cm w tym terenie. Niewiarygodne. Odejdziemy od cela. Zapas już nie mamy duży. No ale to jest 50. Może 5 cm cewka na terenem jeszcze pokazuje. I idziemy też na, powiedzmy, na denar na 30. To tak Bardzo z ciekawości. trudny cel, ciekawostki. Manticore go nie pokazał, Deus go nie pokazał. Tutaj bardzo drobny pik. Pardon. I jest sygnał. Mhm. Przy odrobinie szczęścia byśmy to mieli. Ale jest to już trudny, naprawdę trudny sygnał. Ale detekowany. Mhm. Tu obok niego jest żelazo. To są Sesterciusy, ale na pewno muszę być z pewnej właściwości maskowane. Ty na 25. Daję sygnał 5% i na 22. Wyjdziemy z tej strony. Bardzo piękny sygnał. Czyli tu mamy dowód ku temu, że nawet po obejściu celu, jeżeli z jednej strony nam nie pokazuje, to i tak kopiemy. Prawda? Tak. El Niño, Ja się czekają trzymam- na nas, ja się żebyśmy trzymam jechali zawsze- znowu Ja jeść. się zawsze trzymam systemu 3 albo 4 kierunki Okej. i sprawdzić i poleciało z ile kierunków ten detektor daje sygnał, poletego kopie albo nie kopie ten obiekt. I czasami wykopie też jednostronny sygnał. Mhm. Ale z mojej właściwości jest bardzo dużego zaśmiecenia żelazem. Pokazuje to, że ekstremalnie duży poczyt takich Ale celi to po powiem prostu ci, żelazo. w Manticorze jest tak, że te niepewne sygnały w większości przypadków jednak są kolorami. Ale jeżeli umiesz jeszcze spojrzeć na wyświetlacz w Manticorze, on bardzo dużo podpowiada. Jest to praktyka z detektorem. Tak, tak. U mnie też podpowiada, powiedzmy, czy jest to Versa, czy jest to na kontrolu ORX, albo Atrex, albo Intronic. No, Versa na nowym Dużo softie- podpowiada VDI, hodograf i statyk. I Tak. mix mode. Tak, statyk Mi pokazuje dużo wielkość podpowiada, co przedmiotu. to może być za żelazo. Ja mam ustawiony statyk tak, żeby mi drobne obiekty, tylko statyk nie pokazywał. Powiedzmy, Tak, od większych rzeczy. drobna moneta, a śród mi w ogóle statyk nie reaguje, tylko na większe obiekty. I masz mamy już bardzo podejrzenie, że to może być I żelazo. tu już bardzo dobre rozróżniam, co może być fałszywe żelazo, albo nie. Jasne wszystko i też idzie z tym, powiedzmy, z proporcjowo głębokością obiektu. Jak bardzo głęboki obiekt, trzeba więcej sprawdzać, nie? Czyli co? Na dzisiaj z testami kończymy, jedziemy Myślę, jeść. Idziemy pojeść, a potem się zobaczyć, co będziemy robić, tak nie? jest. No. E, Hiszpania jest piękna. Hiszpania jest piękna i jest tu duży obszar możliwości. Będziemy się bawić dzisiaj. Do jutra być może z nowymi testami, tak? Nowe testy, inne detektory. A mamy ich tutaj trochę dzisiaj, Mamy nie? ich dosyć. Hej. Cośmy potestowali wczoraj i dzisiaj. Teren tutaj jest, powiedzmy, często inny, jakby ludzie czekali. I tu, powiedzmy, pracują
Pracują detektory nawet na niskich reaktywitach, ale trzeba ustawić detektor tak, żeby był w pewnej możliwości stabilny na ten typ terenu. Parę tych kamieni bierzemy sobie domu do Słowacji na testowanie, protože wykazują pewny sygnał narażenia.